Siemka, ja jestem Adacho, sąsiad odpala bryczkę za oknem, dzwony biją, a ja witam was w kolejnym odcinku komentarzy, od których łysieję. Na początek podziękowania dla Macieja. Macieja, czyli mojego widza, który ostatnio wysłał mi paczkę. Mało brakowało, żeby ten odcinek Koku nie był odcinkiem Koku, tylko Okuwra Jolo Tapypypy, czyli jeszcze na początku, zanim będę odpowiadał na wasze pytania, odpakowałbym paczkę, ale wiedziałem, co w tej paczce będzie i jeszcze będzie ku temu okazja, żeby o tym porozmawiać, ale dostałem masę kart z Dragon Balla, masę kart z One Piece, dostałem nawet taką ładną figurkę, Sabo, Popa, także niech ona sobie tutaj dzisiaj stoi. No i tak się składa, że Maciej też wysłał mi pierwszy tom mangi One Piece, ale ja już dostałem ostatnio tom mangi One Piece od innego widza, także chłopaki, ja muszę uważać, co ja mówię, bo ja... No to chyba nie odpala jakiejś bryczki, tylko kurwa młot pneumatyczny. Ja muszę uważać na to, co ja mówię, bo ja ostatnio po prostu powiedziałem, że mam zamiar sobie kupić mangę One Piece i dostałem nagle dwie. Spokojnie, nie zmarnuje się, ale o tej paczce będziemy jeszcze rozmawiać w kolejnym odcinku, bo mam zamiar zrobić opening, bo Maciej wysłał mi też kilkanaście takich paczek nieotwartych z kartami z One Piece. Powiem wam, że te karty Dragon Ballowe są znacznie gorsze niż te karty z One Piece. Te karty z One Piece są znacznie fajniejsze. Co o tym można sądzić, że One Piece zostało lepiej potraktowane w przypadku tych kart kolekcjonerskich niż Dragon Ball, to już pozostawiam wam. A dzisiaj... Co to za mucha? Dzisiaj odcinek Koku zaczynamy od nietypowego pytania, a w zasadzie od zestawu pytań, ponieważ jeden z widzów o niku Windmaster napisał mi te pytania na maila. Mógłbym mu na nie odpowiedzieć już wtedy w mailu, ale powiedział, że są to pytania do Koku, także odpowiem na nie szybko. Czy znasz uniwersum Pokémonów? Jeśli tak, to co w nim lubisz najbardziej? Bulbazaura. Nie znam za bardzo uniwersum Pokémonów. Ostatnio o tym mówiłem w przeglądzie... A widzicie, bo przegląd zobaczycie dopiero jutro, wspierający go widzieli wcześniej. W przeglądzie grupy. Tegomiesięczny przegląd jest bardzo fajny. Obejrzyjcie, jutro będzie, 31 maja. Jak sądzisz, jak daleko na tegorocznym Euro 2024 w Niemczech możemy przy dobrych wiatrach dopłynąć? Przy dobrych wiatrach, moim zdaniem, zdobędziemy więcej niż 1 punkt, a przy bardzo dobrych wiatrach, może jakimś cudem wyjdziemy z grupy. To jest bardzo optymistyczny scenariusz. Czy Goku i Vegeta po wznowieniu serii Dragon Ball Super w swoich najmocniejszych formach pokonają nową formę Freezy? No ostatnio widzieliśmy, że nie byli w stanie pokonać, nawet nie byli w stanie zablokować jednego ciosu, który ich znokautował, więc nie sądzę, żeby byli w stanie... Mi by się przydał Ultra Instynkt, żebym mógł złapać tę muszkę, która mnie tutaj denerwuje. Kiedyś na pewno pokonają, no bo na tym polega Dragon Ball. Dobro zawsze wygrywa. Czy twoim zdaniem byłaby szansa na zaistnienie kanału telewizyjnego o tematyce anime? Pytam o to, gdyż według AI taki kanał TV istnieje, ale nie jestem pewien, czy to prawda. Pozdrawiam, również pozdrawiam wieś Zamch, położoną na malowniczym i pięknym, tajemniczym Roztoczu Lubelskim. Dziękuję bardzo. Myślę, że w erze internetu kanał telewizyjny, w którym leciałoby anime, nie miałby aż takiej dużej racji bytu. Wiadomo, że ktoś by tam sobie oglądał coś raz na jakiś czas. Wydaje mi się, że to raczej byłby kanał na przykład dla dzieci, które na przykład przed szkolem albo po szkole w określonych godzinach mogą coś oglądać. No ale to nie jest 2000 rok, żeby trzeba było oglądać Dragon Balla Z na przykład o określonych godzinach, no bo nie ma tego w internecie, więc trzeba to obejrzeć w telewizji, bo nigdzie indziej tego nie znajdziecie. Myślę, że wszyscy, albo raczej większość, nie mogę mówić za wszystkich, jak chcą coś sobie obejrzeć, to albo wchodzą do internetu i oglądają to na jakichś stronkach nieoficjalnych, albo na serwisach streamingowych, a telewizja, która ma określony program, no nie jest aż tak wygodna po prostu, więc szczerze mówiąc, moim zdaniem taki kanał nie miałby raczej prawa bytu, też ze względu na to, że musieliby wykupować prawa do tej emisji anime i czy by im się to opłacało? Raczej nie, ale ja się nie znam. Szaler, cześć Adaś, dawno tu nie pisałem żadnego komentarza, dlatego po dzisiejszym odcinku wymyśliłem kilka teorii na temat potar. Kolczyki potara mogą robić fuzję tylko dlatego, że pochłaniają ki Kaioshina, który je nosi. Skoro są bogami tworzenia, to kolczyki tworzą nową istotę poprzez fuzję i dlatego energia się kończy, bo po ściągnięciu już nie pochłaniają energii, tylko ją zużywają. Dlatego fuzja, której jedna składowa jest bogiem, może trwać wiecznie, bo kolczykom ciągle jest dostarczana ki Kaioshina, nawet jeśli wymieszana. Fajna teoria, ale ona zakłada, że Kaioshini mają ki tworzenia. Tak naprawdę Kaioshinów praca
no może w jakimś stopniu polega na tworzeniu, ale no na przykładzie Gołasu chociażby i Zamasu w sadze Future Trunksa widzieliśmy, że oni raczej w większości czasu pomagają, sprawują pieczę nad śmiertelnikami, pokazują im drogę, a nie konkretnie tworzą. No bo w dużym skrótem myślowym, którego ja też używałem wiele razy, jest to, że mamy bogów zniszczenia, Hakaishinów i ich przeciwieństwo Kaioshinów, czyli bogów stworzenia, ale czy my kiedykolwiek widzieliśmy, jak ci bogowie coś tworzą? I nie mówię o jakichś małych przedmiotach, jak na przykład, nie wiem, Shin rzucał Kachinem w miecz Z, kiedy Gohan trenował, prawda? Nie mówię o tworzeniu małych rzeczy, bo takie rzeczy są w stanie tworzyć też inne postacie, ale czy jak na przykład Beerus niszczy planety, widzieliśmy, żeby Shin tworzył planety, albo tworzył życie, albo tworzył jakieś cywilizacje? No ja nie widziałem. Nie mówię, że tego nie było, prawda? No bo są rzeczy, których nie widziałem, a wiem, że istnieją, albo wierzę, że istnieją, ale generalnie tworzenia jest to bardzo naciągana teoria, aczkolwiek podoba mi się to, że jest to jakaś próba wytłumaczenia tego, dlaczego właśnie Kaioshini mogą, a w zasadzie są scaleni na zawsze, w przeciwieństwie do śmiertelników. Co do tego, że Potary tworzą nową istotę, to może być racja, ale tylko pod względem śmiertelników, ponieważ jeśli to byłoby dla wszystkich, to Beerus musiałby umrzeć po tym, jak fuzję zrobił Kaioshin i Wiedźma w Elder Kaioshina oraz Shin z Kibito w Kibito Shina. Co ty na takie wytłumaczenie, że fuzja mimo wszystko tworzy nowy byt, czyli tymczasowo Shin i Kibito przestają istnieć, bo tworzy się nowy byt Kibito Shin, no tak naprawdę oni istnieją gdzieś w środku tego Kibito Shina, bo powiedzmy po rozcaleniu nadal mogą żyć, prawda? Stało się tak, bo się rozcalili za pomocą nameczańskich smoczych kul, z tego co pamiętam, ale generalnie chodzi o to, że to połączenie żyć między Bogiem Zniszczenia a Kaioshinem mogło po prostu przejść na fuzję. To nie jest tak, że Beerus zawsze musi być złączony z Shinem i kiedy Shin scali się w Kibito Shina, no to nagle Beerus umiera. Nie, myślę, że po prostu to połączenie żyć przeszło na wynik fuzji, a potem jak Kibito Shin się rozcalił, no to wtedy ono wróciło do oryginalnej postaci, czyli do Shina. Myślę, że tak to można wytłumaczyć. Piccolo Junior, kiedy ostatnio kupiłeś szampon do włosów? Piccolo raczej nie powinien tutaj pouczać mnie o szampon do włosów, bo sam jest łysy, aczkolwiek muszę przyznać, że nie pamiętam. To było bardzo dawno temu, ale to nie oznacza, że nie myję głowy. Ani nawet nie oznacza to, że nie myję głowy szamponem do włosów. Możecie się zdziwić, ale ja mam włosy, tylko że są rzadkie i krótkie. Zobaczcie, jakbym się obrócił tutaj, to nie jest tak, że ja nie mam włosów. Coś tam jest. Ja dbam o każdy włos, tak samo jak dbam o każdego widza. Jak widz napisze mi, żebym zrobił ranking soundtracków z Dragon Balla Super, to ja robię ranking soundtracków z Dragon Balla Super. Nawet jeśli to jest tylko jeden komentarz, ale uznam, że to jest dobry pomysł. To jest ta gwiazdka, no nie? Jak jedna owieczka rzuci głupi pomysł, to ja wtedy mówię: idź owieczko, przejdź się, odetchnij, napisz coś mądrzejszego. Tak samo z włosami. Dlaczego te włosy na górze głowy miałyby być ważniejsze niż na przykład te przy uchu? Ja dbam o każde włosy, a tamte zasługują na szampon. Marcia kupuje szampony. Ja się takimi rzeczami nie zajmuję. Maciej Balicki, to mój pierwszy komentarz pod twoimi filmami. Dzięki za filmiki. Oglądam je prawie zawsze zaraz po publikacji, a ich pojawienie się oznacza, że mój dzień pracy powoli dobiega końca. Mam nadzieję, że dzisiejszy mój film nie będzie oznaczał końca pracy, bo uważam, że w Boże Ciało nie powinieneś pracować. Zanim wyskoczycie mi z tekstem, że ja pracuję, ja nie uważam mojej pracy za pracę. To jest przyjemność. Mam dwa pytania. W Adacho Balls zaprezentowana została koncepcja fuzji kolczykami, gdzie jedna strona była temu pomysłowi zdecydowanie nieprzychylna. Gdy to zobaczyłem, zacząłem zastanawiać się, co by się stało, gdyby jakiś złodupiec zdobył kolczyki, założył jeden sobie, a drugi podstępem nałożyłby któremuś z naszych bohaterów w celu skorzystania z mocy fuzji i szybkiego zniwelowania reszty bohaterów. Czy w wyniku takiej fuzji powstałby byt, który walczy sam ze sobą, który nie potrafi zdecydować, czego chce bardziej, a może silniejsza psycha przejęłaby stery? Ciekawe pytanie, bo tak naprawdę chyba nie widzieliśmy sytuacji, w której moglibyśmy powiedzieć, że faktycznie jedna strona fuzji nie chciała się scalać, bo okej, mieliśmy Vegito, ale tak naprawdę Vegeta niechętnie, ale się zgadzał, więc to absolutnie nie jest dobry argument. Najbliższa fuzja chyba temu stwierdzeniu, ale i tak nie do końca pasująca, to jest Kefla. W mandze, jeśli chodzi o Keflę, to wyglądało tak, że Kalifla była normalnie świadoma, a Kale leżała na arenie, ale była półprzytomna, ale generalnie ona nie wiedziała, że się scala. Kalifla zresztą też nie za bardzo wiedziała, że się scala, bo ona ukradła te kolczyki, nie wiedząc, co one będą robić. W anime na Turnieju Mocy to było tak, że Kale była chyba nieprzytomna i one spadały. Do czego zmierzam, to, że Kale nie była świadoma, że się scala. Ale czy to było jakieś zaprzeczenie? Tak jak na przykład tutaj napisałeś, że jedna strona była
była nieprzychylna. Nie, myślę, że tutaj nie ma co szukać jakiegoś przykładu. Ja myślę, że wynik takiej fuzji byłby nowym bytem, który jest pogodzony z tym, że jest scalony, ewentualnie walczyłby sam ze sobą w kontekście tego, co chce zrobić. Bo dajmy na to, Goku Black i Vegeta robią fuzję, no nie? Czyli mamy jakby Vegito Blacka, coś w tym stylu. I jedna połowa tego Vegito Blacka jest dobra, no bo jej składową jest Vegeta i nie chce zabijać naszych przyjaciół, a Goku Black chciałby to zrobić, więc generalnie tutaj mielibyśmy raczej konflikt moralny Vegito Blacka, który polegałby na tym, co on chce zrobić, a nie z tym, że walczyłby, żeby się rozdzielić, więc ja to widzę w taki sposób, aczkolwiek też nie do końca wydaje mi się, żeby to wyglądało tak jak na przykład Cavendish w One Piece, kto wie, ten wie, ale to nie byłoby tak, że Vegito Black miałby dwie strony, myślę, że tak by nie było, może tak by było, ale moim zdaniem byłoby tak, że on miałby jeden charakter, który byłby świadomością jednej postaci, która właśnie powstała, to nie byłoby tak, że dwa głosy by się biły w jego głowie, że Vegeta i Goku Black biliby się w głowie Vegito Blacka, tylko że Vegito Black miałby określony charakter, który byłby jego charakterem, tylko że on do końca nie wiedziałby, co robić. Jeśli to ma sens, o czym teraz mówię dla was. No oczywiście też proporcje byłyby ważne, która psycha przejęłaby bardziej, prawda? No w przypadku Kefli mieliśmy praktycznie 90% Kalifli w tym wszystkim, jeśli chodzi o charakter. Jak to by wyglądało w tym Vegito Blacku? Myślę, że gdyby było 50/50, no to ten konflikt moralny byłby olbrzymi, ale gdyby na przykład Vegeta przejął 70% psychiki, a Goku Black 30%, to myślę, że Vegito Black by powiedział: dobra, uciekajcie, ale nie podoba mi się to, że tak robię, ale już pozwalam wam uciec. Coś w tym stylu. Kolejne pytanie. Temat być może był już omawiany, więc najwyżej pominie. Dopiero przez twoje filmiki dotarło do mnie, jak potężne efekty może dawać Zenkai Boost. Od tego momentu nie umiem zrozumieć, dlaczego Saiyanie, którzy służyli dla Freezy oraz ci, którzy żyli na planecie Vegeta, byli takimi miękkimi fajami. Kilkanaście tysięcy jednostek dla najsilniejszych wojowników, gdy wszystko, czym się zajmowali, to było właściwie latanie po kosmosie i bitka. Widzieliśmy przykłady, gdzie Zenkai podbijał siłę wojownika o nawet kilkadziesiąt procent. Nie umiem zrozumieć, czemu nie zrobili sobie jakiegoś ichniego turnieju mocy w trybie Battle... Gdzie ta mucha? Cały czas mi lata przy twarzy. W trybie Battle Royale, gdzie byłby zakaz zabijania się, ale dozwolone, nawet oczekiwane, byłoby spore poturbowanie pozostałych zawodników. Przy skorzystaniu z ich medycyny do regeneracji i właściwości Zenkai Boosta powinni być w stanie w ten sposób uzbierać armię znacznie silniejszych wojowników. Myślę, że przede wszystkim to wyglądało w taki sposób, że gdyby Freeza, który miał scouter, dowiedział się, że ktoś jest za silny, to po prostu ta osoba by magicznie znikała. To jest jedna sprawa. Oczywiście mogliby zrobić to gdzieś na dalekiej planecie, aczkolwiek oni w większości przypadków, no bo oczywiście są Saiyanie, którzy tam nigdy nie wrócili na planetę Vegeta, chociażby jak sam Vegeta, ale w większości przypadków Saiyanie po tych misjach wracali na swoją planetę, więc czy oni byliby w stanie przeżyć gdzieś w kosmosie na tyle długo i jednocześnie sprowadzać się do stanu bliskiego śmierci i leczyć się na własną rękę i żyć przez taki długi czas, powiedzmy, gdzieś poza radarem Freezy? Myślę, że gdyby oni się faktycznie ranili i wracaliby na planetę Vegeta, żeby się uleczyć, no bo tam były te, powiedzmy, kapsuły lecznicze, to Freeza w pewnym momencie by kogoś takiego wyłapał i nie sądzę, żeby pozwolił, żeby ktoś pod jego nosem stawał się za silny. Myślę, że ci Saiyanie po prostu byli na tyle słabi, że oni przechodzili Zenkai Boosty, ale te efekty były po prostu na tyle słabe, że nie było tego kilkusetprocentowego wzrostu. Poza tym też trzeba brać pod uwagę, że jest jeszcze Król Vegeta, w zasadzie był jeszcze Król Vegeta, który też raczej, no jak widzieliśmy na przykładzie Broly'ego, nie widziało mu się to, żeby ktoś był tak silnym wojownikiem jak chociażby właśnie Broly, więc myślę, że Król Vegeta mógł tutaj też maczać w tym palce i może wmówił na przykład większości Saiyan, że Zenkai Boost, jeśli ktoś na przykład już doszedł do czegoś takiego, że coś takiego istnieje, to może, że to jest zarezerwowane tylko dla elity i żeby nikt za bardzo się nie próbował tego nadużywać albo nie zwracał na to uwagi. Być może to był taki mechanizm obronny Króla Vegety, żeby nikt go tam nie prześcignął, aczkolwiek no podejrzewam, że to też byłoby trudne, ale życie pod radarem Freezy i stawanie się coraz silniejszym w pewnym momencie by zwróciło uwagę Imperatora i taka osoba pewnie zostałaby wyeliminowana. Shin, siemka Adacho, dzisiaj nie mam pytania do Koku, więc tradycyjnie zostawiam komentarz dla lepszych statystyk. Przeczytaj to w odcinku, to może będzie więcej takich. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które bez żadnego pytania, takim jak właśnie Shin, bo są takie osoby, piszą mi komentarze do statystyk. Ostatnio YouTube mi wyskoczył z taką informacją, znaczy
Znaczy jakby to jest dość oczywiste, ale że zasięgi danych filmów zwiększają się i są te filmy polecane innym osobom, innym widzom, im więcej właśnie jest jakiejś aktywności pod filmem. Także bardzo wam dziękuję za takie komentarze dla zasięgu. Myślę, że one właśnie działają, więc jak ktoś się zastanawiał, czy to w ogóle działa, no jakąś tam cegiełkę na pewno dokładacie. I za wszystkie komentarze dziękuję i za wszystkie oceny. Jeśli chcecie, to możecie zostawić, albo w ogóle zostawiać oceny pod filmami, ale to do niczego was nie zmuszam. Także moment podziękowania właśnie dla tych cichych bohaterów, którzy bezinteresownie zostawiają te komentarze dla zasięgu. Dziękuję. VegetaFan14. Pytanie do Goku. Jaka była twoja reakcja, jak pierwszy raz zobaczyłeś Birusa i usłyszałeś określenie boski Super Saiyanin? Nie pamiętam. Ze względu na to, że być może to będzie dla was szok, ale kto zna tę historię, to w sumie nie powinien być zszokowany. Ja sobie Dragon Balla całego nadrabiałem dopiero w liceum, bo oglądałem go w dzieciństwie, ale byłem zbyt mały, żeby wszystko pamiętać, albo żeby w ogóle kojarzyć, co jest 5, więc generalnie jak sobie nadrabiałem tego Dragon Balla, to był czas, w którym Battle of Gods już było, Resurrection of F już też było, a w zasadzie wychodziło, bo ja sobie tak właśnie w 2015 zacząłem nadrabiać Dragon Balla, tylko że zacząłem oglądać od samego początku, więc jak ja obejrzałem całego Dragon Balla, potem Dragon Balla Z i potem dopiero doszedłem do Dragon Balla Super, no to był już gdzieś właśnie 2016 rok i pamiętam, że na bieżąco z odcinkami byłem w sadze Future Trunksa, więc te wszystkie rzeczy, które były przedtem, jak właśnie Beerus, Resurrection of F, jak turniej z szampą, dla mnie to było coś oczywistego. Nie miałem żadnych emocji związanych z tym, że ale to jest inne od tego, co do tej pory było. W sensie, nie pamiętam dokładnie, wydaje mi się, że właśnie tak myślałem, że to jest inne, ale nie miałem reakcji związanej z tym, że to się nagle pojawiło i ja co o tym myślę, ale to będzie ciekawe, co teraz będzie. Dopiero jak doszedłem na bieżąco i już był, wiecie, Future Trunks, Vegito Blue i tak dalej, to wtedy sobie tak zastanawiałem się, co będzie dalej. No i potem to też zrodziło przed turniejem mocy moje przemyślenie na YouTubie. Ale generalnie, jak był Beerus, Super Saiyanin boski, Super Saiyan God, nie pamiętam, żebym miał jakiekolwiek szczególne przemyślenia. Po prostu to oglądałem, bo dla mnie to była kontynuacja dalszej części. Okej, jeszcze powiem wam, żebyście się nie czepiali. GT też wtedy obejrzałem. Jamal po piwie. Pytanie do Jurgena. Jaka przyszłość? Czy wrócisz do prowadzenia jakiegoś klubu, albo chociaż będziesz miał styczność z piłką nożną? Pozwólcie, że zawołam Jurgena, bo żeby tutaj nie odpowiadać w jego imieniu. Szajse. Jak widzicie, mój dres z logiem klubu piłkarskiego wisi w szafie. Muszę pomyśleć, muszę sprawdzić, czy to jest to, co dalej chcę robić w życiu. Być może jest to moment, w którym powinienem obrać jakąś inną ścieżkę, także teraz mam czas na odpoczynek, spędzenie czasu ze swoją rodziną, zastanowienie się, czy dalej chcę siedzieć w tym gównie. Mam zamiar oczywiście obejrzeć Euro, zobaczę, czy to będzie mnie dalej ekscytować. Jeśli poczuję jakiś głód prowadzenia jakiejś drużyny, to może poprowadzę jakąś Irmę Studzieniec albo Wiktorię Szczaniec, ale ja już chyba jestem za stary na prowadzenie jakiejś dużej drużyny. Ale dziękuję wszystkim fanom, dziękuję za pytania. W razie jakbyśmy się już nie zobaczyli na wielkich stadionach świata, to przypominam wam tę radę, która tyczy się wielu rzeczy. Na przykład jak skończycie oglądać anime, nie płaczcie dlatego, że się skończyło, tylko uśmiechnijcie się na myśl o tym, jakie to było fajne. Trzymajcie się. A ty tu będziesz tak siedział? Senshu Kagai. Dzień dobry wieczór, w zależności kiedy to czytasz. Zanim przejdę do pytania, muszę wspomnieć o jednej rzeczy, bo jest ona dla mnie nieco niezrozumiała po dzisiejszym odcinku. Wspomniałeś, że Goku podczas ładowania energii do SSJ3 zamiast ją zyskiwać, to ją tracił i wytłumaczył Vegecie, że w zaświatach to było łatwe, bo miał martwe ciało. W takim razie jakim cudem podczas walki z Kid Buu albo na początku sagi Battle of Gods odpalał SSJ3 o tak? Powiedzmy, że walkę z Beerusem jeszcze rozumiem, bo minęło trochę czasu i mógł ten temat ogarnąć jakimś treningiem, tak. Ale walka z Kid Buu, masz jakiś pomysł? Na początku walki z Kid Buu miał więcej sił. Myślę, że tak to wyglądało. Potem jak zauważysz, jak on wyglądał, jak ładował SSJ3, to był cały pokiereszowany, cały obity. On nie miał już sił tak naprawdę. Był po długiej i wyczerpującej walce. Więc to jest jedno wytłumaczenie. Dodatkową rzeczą, o której oczywiście wszyscy wiemy, jest to, że Goku był wtedy w żyjącym ciele. Kiedy był w martwym ciele, w zaświatach, to Super Saiyanin 3 nie zużywał takiej dużej ilości energii. Więc Goku tak naprawdę mógł korzystać z tego SSJ3, kiedy miał siły, żeby to podtrzymać, ale powiedzmy, że gdyby był w tamtym momencie, kiedy próbował wzmocnić się, a wrócił do bazowej formy, gdyby wtedy chciał włączyć SSJ albo SSJ2, to myślę, że mógłby powoli budować ki. Ale te formy byłyby za słabe, żeby walczyć z
Kid Buu, więc musiał użyć formy SSJ3, a że ta została opracowana, osiągnięta przez niego w zaświatach, no to nie był świadomy tego, że jak będzie w żyjącym ciele, no to wtedy to zużycie olbrzymie ki, które jest typowe dla tej transformacji, po prostu go przewyższy, tak bym powiedział, przytłoczy. Nie wiem, czy to będzie dobre porównanie, ale już nawiązując też do 200 i 100 kokła, powiedzmy, że chodzi o salto. Dajmy na to, że potraficie robić salto z jakiegoś podwyższenia, z jakiejś platformy i robicie jedno, i drugie, i trzecie, i czwarte, i piąte, i nawet jak jesteście zmęczeni, to fakt, że jesteście na tej platformie, na jakimś podwyższeniu, pozwala wam zrobić to salto, no nie? I to bym porównał do bycia martwym i używania SSJ3. Goku mógł używać SSJ3 przez cały czas w martwym ciele i nawet jak był zmęczony, tak jak podczas walki z Kid Buu, to nie sprawiało mu to problemu. Ale potem ta platforma do robienia salta zniknęła i Goku jak miał pełnię sił, no to był w stanie z płaskiego na płaskie, powiedzmy na równym terenie, zrobić salto i potem drugie i potem trzecie, ale jak już się zmęczył, no to na tym zmęczeniu nie był w stanie już wykonać tego salta, bo zawsze na tym zmęczeniu pomagała mu ta platforma, której teraz nie ma, ale on tego nigdy nie próbował, więc teraz się zaskoczył, myśląc, kurde, zawsze mi się udawało, jak byłem zmęczony, ale to właśnie kwestia tego, że miał to żyjące ciało, więc ja to tak widzę, ja to sobie tak tłumaczę. Dzień trzeci proszenia o reakcję na Piccolo kontra Dabura. I pytanie do Goku, czy w sadze Future Trunksa nie mogli przeprowadzić na nim rytuału na Super Saiyan Goda? Trunks miałby większe szanse podczas walki z Blackiem i Zamasu, Super Saiyan God dostałby trochę czasu antenowego i może Trunks rozwinąłby jakoś te transformacje. Fajne pytanie, obejrzę Piccolo kontra Dabura. Dzięki temu pytaniu. Nie, tak naprawdę wiem, że codziennie piszesz te komentarze o obejrzenie tej produkcji Hyorin Jutsu, także to na pewno sobie gdzieś tam zapiszę, ale na czerwiec, ok? Dobre pytanie, ze względu na to, że tak naprawdę wróćmy teraz do trochę świata rzeczywistego. Pamiętamy, jak to wyglądało z anime i mangą. Tak naprawdę Akira Toriyama świętej pamięci dostarczał trzon historii do Toei i w tym trzonie była informacja, że Trunks ma osiągnąć jakieś wzmocnienie, że Trunks ma coś dostać, prawda? Coś innego. Wiemy, albo jeśli nie wiecie, to ostatnio na swój kanał wrzuciłem sagę Future Trunksa w mandze, w pigułce. I tam jest powiedziane, i tam jest pokazane, że Trunks w mandze miał umiejętności leczenia, których oczywiście w anime nie było. Co Trunks dostał w anime, to ta forma Ikari, której raczej nie powinniśmy brać za bardzo na poważnie, ze względu na to, że to jest właśnie wymysł Toei, który miał spełnić to, że Trunks ma się tam troszeczkę wzmocnić. Czym jest ta forma? Dlaczego tam ma niebieską aurę dookoła? Niektórzy ludzie snują teorie i nie są one do końca jakby moim zdaniem nietrafione, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że to jest transformacja, wobec której nie powinniśmy się w ogóle zastanawiać za bardzo, to ja bym to zostawił w spokoju, że Trunks przez to, że był w otoczeniu boskiej ki przez długi czas, to mógł troszeczkę tej mocy zagarnąć dla siebie. Być może tymczasowo, ale generalnie mógł zagarnąć trochę dla siebie. Być może o to chodziło w formie Ikari, ale nie o formie Ikari. Czy Trunks mógłby przejść taki rytuał na Super Saiyan Boga? Oczywiście, że tak. Mieliśmy Goku, Vegetę, Gohana, Trunksa, Gotena w naszej linii czasowej. Jak Future Trunks przyleciał do nas, moglibyśmy taki rytuał przeprowadzić. Ale czy Trunks chciałby taki rytuał przeprowadzić? Czy Vegeta pozwoliłby mu przeprowadzić taki rytuał? Myślę, że w gruncie rzeczy by się, nawet jakby się na to zgodzili, to byłoby to w pewnym sensie dobre rozwiązanie, bo okej, można byłoby faktycznie powiedzieć, że Trunks nie chce używać pożyczonej mocy. No dobra, ale jak nie chce używać pożyczonej mocy, to w sumie nie powinien wracać do innej linii czasowej, prosić o pomoc, więc wytłumaczenie, że Trunks nie chciałby przejść tego rytuału, bo nie chce pożyczonej mocy, jest trochę hipokryzją, no bo nie chce pożyczonej mocy dla siebie, ale jednocześnie korzysta z pożyczonej mocy swojego ojca i Goku. No wiecie, o co chodzi. No jakby to nie ma sensu dla mnie. To już prędzej Vegeta mógłby się na to nie zgodzić albo mieć co do tego jakieś negatywne zdanie, że Trunks nie dość, że przychodzi do naszej linii czasowej prosić ich o pomoc, to jeszcze chce pożyczoną mocą walczyć. Okej, w gruncie rzeczy to mogłoby się wydarzyć. W sensie, że Trunks mógłby przejść rytuał na Super Saiyan Goda. Ale przypomnijcie sobie, jak to wyglądało w filmie Battle of Gods. Goku walczył przy użyciu tej formy z Beerusem, znacznie silniejszym oczywiście przeciwnikiem niż Zamasu czy Goku Black, ale po jakimś czasie, powiedzmy, że po nawet godzinie walki, ta moc się wyłączyła. Czy ze względu na to, że Goku został doszczętnie pobity, czy ze względu na to, że ta moc była tylko tymczasowa? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem ze względu na to, że ta moc przekazana przez rytuał powinna być i była tylko tymczasowa. Jakimś cudem Goku potem zyskał, jakby ta część Boga
została w Goku, więc ta boska moc manifestowała się mimo tego, że Goku był w zwykłym Super Saiyanie, ale generalnie potem przeszedł do formy Blue i opanował tę formę God ze względu na swój trening. Więc wyobraźcie sobie sytuację, w której Trunks przylatuje do naszej linii czasowej, przechodzi ten rytuał na Super Saiyan Goda, wraca do swojej linii czasowej nawet tam z Goku i Vegetą, no i ta moc mu się nagle kończy, bo ona była tymczasowa. Myślę, że fabuła mogłaby zostać napisana tak, że faktycznie ta moc jest tymczasowa, ale już powiedzmy wystarczy mu do końca sagi, czyli Trunks faktycznie jest wzmocniony, historia nie musiałaby wyglądać inaczej pod innymi względami. Co jest dla was bardziej konsekwentne i bardziej do przyjęcia, jeśli chodzi o poziomy mocy? Trunks, który walczy w SSJ, albo nawet SSJ-2 z Goku Blackiem w Super Saiyanie Rose, który jest odpowiednikiem Super Saiyana Blue, i potem Trunks troszeczkę się wzmacnia przez tę wściekłość i nie wiadomo nawet o co chodzi z tą formą, czy Trunks, który przechodzi do formy Boga i też jakby nadal walczy, ale wiadomo jak to się dalej kończy, nie musiałoby to wyglądać inaczej, tylko Trunks po prostu zamiast tej formy Ikari miałby formę Boga. I potem by się okazało, że po zakończeniu tej całej historii i ze względu na to, że no jakoś szczególnie nie trenował tej boskiej mocy, zatraciłby tę moc. I nie mielibyśmy teraz na przykład zagwozdki. Jeśli jakimś dziwnym cudem Future Trunks kiedyś jeszcze wróci do nas, to czy będzie miał tę formę Ikari? No bo to była forma, która bazowała na wściekłości. Czy Trunks będzie mógł włączać tę formę bazującą na wściekłości, mimo tego, że nie jest wściekły? Może by ją wytrenował, tak samo jak Gohan wytrenował bestię, prawda? Która też narodziła się ze wściekłości. Ale gdyby się okazało, że Trunks kiedyś wraca i miałby wcześniej faktycznie formę God, która była tylko tymczasowa, to by mogło oznaczać, że już później jej nie będzie mieć, że osiągnął tę moc tylko na chwilę. Pomogła mu w walce z Goku Blackiem w swojej sadze, ale potem już jej nie miał i nie mielibyśmy problemu, że Trunks dostał Boga za darmo na zawsze. To też mogłoby być rozwiązanie, dlaczego na przykład Gohan, Goten i Trunks nie dostaną tego rytuału, no bo przecież dostaliby tę moc tylko na chwilę i potem by jej już nie mieli, bo musieliby na przykład trenować u Whisa i Virusa, a Virus i Whis nie chcą ich trenować, tylko Goku i Vegeta tam dostali możliwość treningu. To są jakby wiecie, rzeczy, o których myślę bardzo głośno, ale generalnie plus moim zdaniem tego, żeby Trunks dostał tę transformację byłby taki, że byłoby to coś, co już mamy, czego jest za mało, więc faktycznie God dostałby więcej czasu antenowego i dostałby to Trunks, który dostałby tę siłę tymczasowo, nie musiałby jej dostawać na zawsze. Byłoby to bardziej do przyjęcia, że Trunks walczy z Goku Blackiem Rose w formie też boskiej, tylko że niższej. Oczywiście nie wygrał tam, ale byłoby to lepsze niż to Ikari. No i czy Trunks rozwinąłby jakoś te transformacje? Nie, ja już uważam, że gdyby po prostu ten God się pojawił, to byłoby dobrze, żeby był taki jak jest. No i przede wszystkim byłoby to całkiem logiczne, prawda? No bo do tej pory w Dragon Ballu miliony już pytań było, dlaczego nasi bohaterowie nie zrobili tego, skoro mogli to zrobić. Myślę, że Super Saiyan God Trunks byłby odpowiedzią na takie pytanie, jakby takim logicznym wyjściem, prawda? Z tej całej sytuacji. Więc dajcie mi znać, co sądzicie o tym pomyśle, żeby Trunks w swojej sadze przeszedł ten rytuał, mimo tego, że ja samego rytuału do końca fanem nie jestem, ale jeśli on już jest, jeśli można byłoby tymczasowo tę boską moc Trunksowi dać do pomocy jako do walki, to czemu nie? Myślę, że to jest lepsze rozwiązanie niż to, co było w anime, bo mówię tutaj o anime. Dark Ninja MS. Siemka Adacho, mam taką rozkminę do koku. Kiedy Gohan w Busadze był trenowany przez Shina, czyli był uczniem Kaioshina, można powiedzieć, że na czas trwania Busagi miał moc leczenia tak samo jak Future Trunks, kiedy Kaioshin w jego linii czasowej trenował jego. Śmieszna sprawa, bo to jest dokładnie tytuł jakby filmu, na temat którego chciałem zrobić osobny materiał. Jakby teoria, czy Gohan potrafi leczyć, ze względu na to, że też wokół niego Kaioshin tańczył. Moim zdaniem nie będę tutaj już robił całej wielkiej wypowiedzi na ten temat, aczkolwiek moim zdaniem nie, bo nigdy nie zostało powiedziane, że istnieje tylko jeden rytuał, który polega na tańczeniu wokół. Po drugie, nigdy nie zostało powiedziane, że Gohan został przybocznym Kaioshina, takim jak został Kibito. Gohan tylko dostał te ubrania, żeby być w świecie Kaioshinów w jakimś tam, powiedzmy, przyzwoitym stroju, plus został na nim przeprowadzony rytuał odblokowania potencjału. Na Trunksie nie został przeprowadzony rytuał odblokowania potencjału, mimo tego, że powiedzmy, że wyglądał podobnie, że Kaioshin wokół was tańczył, prawda? Więc skoro Trunks nie miał odblokowanego potencjału, to oznacza, że przeszedł przez inny rytuał. To oznacza, że Gohan nie potrafi leczyć. Myślę, że tutaj można to zakończyć na tym. Jakuro SSJ, nie mogę zrozumieć jednej rzeczy odnośnie Namek Sagi. Guru powiedział, że gdyby Piccolo nie rozdzielił się z Kamim, to pokonałby Freezę z palcem w kieszeni. No, ja to inaczej zapamiętałem, podeprę się przykładem. Guru powiedział w kontekście tego, że Piccolo umarł w walce z Saiyanami, że gdyby się nie rozdzielił wtedy z Kamim, to nie musiałby umierać. O to chodziło. Czyli gdyby Kami i Piccolo byli cały czas jednością, to w Saiyan Sadze, w walce z Vegetą i Nappą,
Piccolo by nie zginął. Guru nie powiedział ani słowa o tym, że Piccolo by pokonał Freezę nagle, bo po prostu by go nie pokonał. W tamtym momencie wydaje mi się, że go by nie pokonał. Myślę, że tak to by wyglądało, ale Guru chodziło o Saiyan Sagę, nie o walkę z Freezą. No i żeśmy dotrwali do końca. Ta mucha, która lata wokół mnie, też dotrwała do końca. Nie wiem jakim cudem. Tak czy inaczej, jeśli wam się podobało, albo chcecie zostawić po prostu aktywność, ślad po sobie dla zasięgu, za co jestem bardzo wdzięczny, zostawcie lajka, napiszcie komentarz z komentarzem. Chciałem powiedzieć z pytaniem, ale potem mi się przypomniało, że tutaj nie tylko pytania biorę do odcinków, także napiszcie komentarz z komentarzem. Być może dla zasięgu, a być może z jakimś ciekawym przemyśleniem. Życzę wam miłego, spokojnego, długiego weekendu i z pełną parą wchodzimy w czerwiec, ale jeszcze jutro zapraszam was na przegląd Zakoli. Przegląd grupy facebookowej, który wspierający widzieli już wczoraj. Także tyle. Dzięki jeszcze raz, widzimy się niebawem. Dziana.